Witam Państwa bardzo serdecznie. Przed Państwem film kanału Prosto z Mostu. Zaczynamy! Nim przejdziemy do materiału, na YouTube jest sporo kanałów o interesującej tematyce. Jednym z nich jest Ciekawi Świata. Właśnie wyszedł drugi odcinek dotyczący ciekawostek o świecie, które Cię zaskoczą. Polecam odwiedzić kanał, link jest pod filmem. W czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej o podróżowaniu, podróżujących i wszelkich z tym związanych szczegółach najbardziej poinformowani byli piloci polskich wycieczek zagranicznych. Niejedno przeżyli i niejedno widzieli. W przeciwieństwie do wczasowiczów lat 20. XXI wieku masowo leniuchujących, relaksujących się i wypoczywających, wyjeżdżający na wczasy w czasach PRL-u nie mieli czasu na relaks i o odpoczynku mogli tylko marzyć. Zamiast zaliczać kolejne punkty programu wycieczki, woleli robić interesy i napełniać tak kieszenie, jak i walizki dewizami. A okazuje się, że zarabianie pieniędzy do tego stopnia było priorytetem, że niejednokrotnie nasi krajanie mieli nietuzinkowe pomysły na zarabianie zagranicznej waluty, a za swoją pomysłowość niejednokrotnie musieli zapłacić dość wysoką cenę. Tak było w 1972 roku w Zagrzebiu, kiedy złapano na przemycie 12 Polaków. Skala przemytu była tak potężna, że władze podjęły decyzję o urządzeniu pokazowego procesu, żeby odstraszyć pozostałych potencjalnych przemytników. Rzecz jasna, nasi rodacy musieli pożegnać się z obracanym towarem i już nie zobaczyli zarobionej gotówki. Surowy wyrok jednak nie dotarł do wyobraźni Polaków, chcących się najzwyczajniej wzbogacić. A przemytniczych amatorów nie brakowało. Jeśli chodzi o to, kto przemycał, zawsze można było liczyć na sportowców. W tym samym roku 1972 wiadomo o tym, że między innymi koszykarze Legii usiłowali przemycić zarówno dolary, jak i złoto. Polskim zapaśnikom nie udało się niestety wywieźć do kraju ponad 250 lamp do telewizorów, czy trenerowi polskich kajakarzy nie udało się przehandlować 75 suszarek do włosów. W socjalizmie z racji, że praktycznie wszystkiego brakowało, tak naprawdę handlowano czym popadnie. W dobie wiecznego niedoboru nasi rodacy starali się przywozić do kraju nawet przyprawy. Bardzo często celnicy napotykali przemycany czosnek. Trafiał w siedzenia autokarów, w gigantycznej ilości pakowano do toreb chowanych w przedziałach pociągów. Nawet zdarzało się, że czosnek pojawił się w lukach bagażowych samolotów. W raportach celnych odnotowywano przeróżne, nietypowe, przechwycone towary. Zdarzyło się nakryć jednego jegomościa przemycającego ponad 100 kg rodzynek. Inny zaradny obywatel próbował przemycić 45 kg margaryny. Pewien rekordzista usiłował przetransportować skrzętnie ukrytych 145 kg wiórków kokosowych. Oczywiście każdy tłumaczył się, że to wszystko tylko na użytek własny. Jeden z przemycających tłumaczył nawet celnikom, że 95 metrów bieżących materiału chciał przywieźć, żeby sobie uszyć garnitur. Przykładem przebiegłości przemytniczego fachu mógł się poszczycić pewien polski szermierz. Polscy szermierzy, jeśli mieli stanąć w szranki za granicą, wyposażeni byli w 10 szpad. Wspomniany szermierz wpadł na pomysł, żeby te przehandlować. Zresztą nic w tym dziwnego, ponieważ na kontynencie europejskim polskie egzemplarze cieszyły się sporym uznaniem, a że były renomowane, to też nie kosztowały mało. I tak to się zaczęło. Wyjechał na turniej do Niemiec Zachodnich, wyposażony w 10 sztuk. W czasie zawodów zadbał o to, by ani jednej nie uszkodzić. Cel ten mu się udał. Cały zapas mógł sprzedać. Za pozyskane dewizy zakupił całkiem przyzwoity zapas kurtek ortalionowych, które wiedział, że spokojnie będzie mógł sprzedać na terenie bratniego Związku Sowieckiego. Tam, uczestnicząc w kolejnym turnieju, kurtki przehandlował za dobrej jakości aparaty fotograficzne, a z kolei na kolejnym turnieju, tym razem odbywającym się w Turynie, sprzedał aparaty i za pozyskane dewizy w końcu mógł zarówno kupić upatrzony wcześniej skuter Lambretta, jak i opłacić sprowadzenie maszyny do kraju. Nasi rodacy wyjeżdżali na południe Europy, wiedząc, że tam cieszą się powodzeniem sprzęty kempingowe. Macedońscy czy greccy celnicy przyzwyczaili się do tego, że polskie tablice rejestracyjne były równoznaczne z tym, że w środku znajdą się przesadne ilości butli gazowych, śpiworów, namiotów, parasoli plażowych, składanych krzeseł, hamaków, materacy dmuchanych, dobrej jakości pościel, nawet kryształy, radia czy magnetofony. I to wszystko na raptem kilka dni biwakowania. Macedońscy czy greccy celnicy mieli pełne ręce roboty.
Wyjątkowym zainteresowaniem cieszył się Związek Sowiecki. Tam najczęściej kupowano złoto, aparaty fotograficzne, żelazka, sprzęt AGD, elektronikę, nawet taksometry do taksówek. Wszystko w kraju można było sprzedać z niejednokrotnie i 7-krotnym zyskiem. Choć zamiast taszczyć ciężkie jak diabli taksometry, przemytnicy woleli zakładać na palce przeogromne ilości wyrobów biżuteryjnych. Należy mieć na względzie, że chęć zarabiania w dolarach za granicą nie brała się znikąd. W kraju nad Wisłą przeciętna średnia pensja po przeliczeniu na dolary wynosiła jakieś 20. Stąd perspektywa zarobienia miesięcznej pensji w 5 minut była bardzo kusząca. Spore profity przynosił handel alkoholem. Spośród rozlicznych tras najbardziej się opłacało polecenie do Indii, ale z przysiadką w Dubaju. Największym powodzeniem wśród alkoholi cieszył się Johnny Walker. Tę legendarną whisky dubajscy sprzedawcy z niedowierzaniem w oczach sprzedawali polskim turystom. Bardzo często bowiem zakupy robiły panie w podeszłym wieku, gdzie na ogół prosiły o 4-5 litrowych butelek. A kalkulacja była prosta. Seniorka kupująca w Dubaju litrową whisky za $5 w Indiach sprzedawała ją po około 48. Sprzedaż 5 butelek zapewniała zysk w postaci 12 pensji. W kilka dni zarabiano tyle, ile w ciągu całego roku. Arabskie destynacje cieszyły się również popularnością, szczególnie wzbudzając zainteresowanie niektórych pań. Arabowie nauczeni doświadczeniem wiedzieli, że jeśli pojawi się w ich kramiku Polak, to trzeba go serdecznie przywitać kilkoma wyuczonymi polskimi zwrotami i zaprosić na kolację, bo na horyzoncie wiadomo, że miał zaraz się pojawić dobrej jakości towar. W szczególności Turcy upodobali sobie Polki, szczególnie te bardziej będące przy kości z blond włosami. Bardzo często pod ich adresem kierowali niemoralne propozycje. Zawsze istniała szansa, by pojawić się u któregoś w domu po zmroku i omówić warunki zakupu jakoś bliżej nieokreślonego towaru. Towaru, który ma cenę, ale umówmy się, ceny to rzecz umowna. Rzecz jasna, zdecydowana większość Polek oburzona nietuzinkową propozycją odrzucały propozycję natychmiast, chociaż wiadomo, że zdarzały się i chętne panie. Tu rodzi się jeden z najważniejszych zakupowych dowcipów doby socjalizmu, gdzie Polka tłumaczy Arabowi w Turcji na wakacjach, że chce kupić futro 3/4. Turek nie bardzo rozumie, o co jej chodzi, więc ta niewiele namyślając się mówi, że chce futro za dupę. Sprzedawca mówi, że za dupę to może u kolegi kupić, bo u niego to tylko za pieniądze. Wiele morskich opowieści przetrwało do naszych czasów, szczególnie z wypraw do krajów skandynawskich, szczególnie tych z czasów późnego PRL-u, czyli z lat 70. i 80. Tam trafiając typowy handlowiec wycieczkowicz nawet nie fatygował się, żeby faktycznie cokolwiek zwiedzić. Trafiając do portu już go nie musiał opuszczać. Do krajów skandynawskich przywożono towary zakupione wcześniej w Peweksie. Najgorętszym towarem były amerykańskie papierosy i polska żytnia wódka. Pozyskany tym sposobem kapitał natychmiast reinwestowano w gigantyczne ilości niezawodnego proszku do prania Omo czy dobrej jakości pasty do zębów. Proceder do tego stopnia był fenomenem, że nawet żartowano, że gdyby choćby jeden statek mający dopłynąć do Polski miał zatonąć, Bałtyk zapieniłby się na następne 100 lat. Szczególnie, że nie tylko przemytnicy wycieczkowicze handlowali, sami marynarze stali się mistrzami procederu. Dokonywali zakupu najbardziej pożądanych towarów w rozlicznych portach świata, by następnie je sprzedawać w kraju z zyskiem. Absolutnym marynarzem rekordzistą był ten, który trafił do Kanady, do hurtowni w Montrealu. Otrzymał spore zamówienie od kilku kolegów i od słowa do słowa wykupił kilkanaście tysięcy szminek i kremów. Na takich biznesach wzbogacali się co zaradniejsi Polacy w czasach polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. To tyle na ten temat, prosto z mostu pozdrawiam.